Cześć, Dashbur w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo nie z łowiska. Pokażę Wam, jak rozebrać tuszę jelenia. Mamy tutaj łanię. Nie jest jakaś ogromna, więc powinno pójść dosyć szybko. Strzelił ją mój dziadek, który ma 82 lata, 3 lata, więc szapoba, dziadek dalej poluje. Dosyć strzelona na łopatkę, widzę przynajmniej z jednej strony. Dziadek sobie już ją obielił. Zaproponowałem, że mu ją rozbiorę, żeby przy okazji mieć dla Was materiał. Także zaczynamy. Ja sobie ją troszeczkę podciągnę do góry. Nie jest tutaj niestety za wysoko, ale dobra. Chodź tutaj, żeby wszystko było widać. Ja sobie zawsze zaczynam, otwieramy ją, żeby mieć fajny dostęp do polędwiczek. I tutaj mamy, to możemy się zawsze pozbyć tego. To już tak naprawdę w łowisku powinno być zrobione. Potem to się posprząta. I wycinamy polędwiczki. Naprawdę dałoby się, jakby się postarać, dałoby się je wyrwać. Ale od środka, od kręgosłupa i razem z tym warkoczem, który jest przy polędwiczce, ładnie się to wszystko wycina. Tu praktycznie do końca. O. Mamy piękną polędwiczkę. Potem można w bardzo łatwy sposób tylko ściągnąć ten warkocz. To do kiełbaski sobie, tylko wiadomo, trzeba wytrybować. I polędwiczka prawie w całości będzie gotowa. Ona ma taką błonkę. Oczywiście będzie trzeba poprawić troszeczkę nożem, ale pierwsza polędwiczka jest. Ja sobie wezmę skrzyneczkę, w której będę to wszystko wrzucał. I to samo analogicznie z drugiej strony. No najważniejsze to jest mieć ostry nóż. Ja mam nowy, bo pewnie wiele osób z Was kojarzy. W Julii chyba za 9 zł takie nożyki są. Więc tak naprawdę dosyć fajna stal z nierdzewki. Starcza na jakiś czas. Da się je też naostrzyć, a można wymienić też na nowy zawsze. Ja mam zawsze kilka przy sobie takich, jak potrzebuję, mam mało czasu albo się zirytuję, nie chce mi się ostrzyć, nie mam ostrzałki na przykład, to wyciągam po prostu nowy i praca idzie dużo szybciej. I druga polędwiczka, też można to zdjąć, chociaż ja to będę robił potem wszystko, więc nie będę tego jakoś bardzo obrabiał w tym momencie. Na razie chodzi o to, żeby rozebrać tuszę, żeby móc przejść potem na blat i sobie to spokojnie. I teraz tak, tu jest ważna rzecz, jak ściągamy to, tu mamy kość miednicy i dochodzimy, jak się przyjrzycie, tniecie, aż zobaczycie schab i tutaj zaczyna się schab. I to jest mięsko, którego już nie chcemy uszkodzić. Jedziemy, widzicie, wzdłuż tego mięśnia. I tutaj. I teraz tak. Można sobie to odciąć i potem żeberka osobno, jak ktoś chce żeberka. Ja żeberek nie będę robił, ja sobie to wszystko zdejmę i dodam do kiełbaski razem z mięśniami międzyżebrowymi, bo to jest klej bardzo potrzebny w kiełbasie. Idą święta, dlatego mi się to mięsko przyda. Można też sobie odciąć w tym miejscu, jak już potem się na przykład wytnie, odciąć w tym miejscu piłą i sobie fajne tomahawki porobić ze schabem, żeby troszeczkę kości zostało, bardzo fajnie to wygląda. A można też po prostu wyciąć cały schab i normalnie sobie steki posmażyć albo tatarka, co tam kto lubi ze schabiku zrobić. Można zrobić pyszną polędwicę Wellington, może Wam kiedyś pokażę, jak ja to robię. Ale w tym momencie ja sobie... Zobacz goś. Tutaj Wam pokażę. Jadę tutaj po żebrze pierwszym. Otwieram sobie to tak naprawdę.
No wiadomo, chcę zdjąć jak najwięcej mięsa za jednym razem, żeby potem mieć mniej pracy. No ale to co zostanie, to też oczywiście nie pójdzie na zmarnowanie. Potem po wszystkim będę sobie to poprawiał. Jak macie ostry nóż, jedziecie po kości i to fajnie wszystko wam będzie odchodzić. Tutaj też jest mostek, jest nieprzecięty, bo nie miałem akurat silniejszego noża, bo jak biorę na użytek własny, to ja sobie też lubię rozciąć ten mostek przy patroszeniu. Raz, że jest łatwiej, nie trzeba tymi rękami grzebać tam pod tym mostkiem, a dwa, że on się też fajniej studzi, tatusza. No, dziadkowi pomagałem. O, i tutaj przy schabiku sobie już to można, jak ktoś chce, może jeszcze tą górną część, bo to jest taki jeszcze jeden mięsień nad schabem, próbować ściągnąć razem z tym bokiem, no ale to już nie jest łatwe. Lepiej potem chyba sobie wyciąć cały schab i normalnie na blacie sobie go wytrybować. O, tutaj dostał, troszeczkę zdołowany jest, widzę. Tutaj chyba kula przeszła przez dół, więc no mało brakło. A jelenina, jedno z moich ulubionych mięs. A w ogóle zabrałem się od dupy strony, widzicie. Zacząłem nagrywać, a zawsze robię to troszeczkę inaczej, no bo nie powiedziałem wam. Tak naprawdę wziąłem się za boczek, a teraz widzę, że przecież ja zawsze zaczynam od łopatek, bo łopatkę jest najłatwiej zdjąć. Teraz jak dojechałem do niej, to dopiero sobie przypomniałem. Łopatka nie łączy się żadnym stawem z korpusem, także tutaj wystarczy wyłącznie rozciąć błony. Generalnie jak macie jakieś miejsce do... zawsze lepiej po prostu powiesić. Tutaj grawitacja jest naszym przyjacielem, szczególnie jak ściągamy tą łatę czy schab. Dużo jest lepiej niż należąco to robić. No ja mam tutaj troszeczkę nisko w tym pomieszczeniu, ale jak jest ciepło, to robię to na dworze. Wieszam sobie czy na drzewie, czy gdzieś wokół domu. Jest łatwiej. I widzicie, patrzcie, i tutaj musicie dosyć głęboko wejść, bo tutaj jest taka na końcu łopatki chrząstka, której nie chcemy po prostu zostawiać. Niech to będzie wszystko w jednym kawałku. I mamy łopatkę raz, dwa zdjętą. Ja sobie ją do skrzyneczki odłożę. I druga. Trochę mi nie na rękę do kamery, lewą ręką to zrobię, żebyście lepiej widzieli, żeby wam nie zasłaniać. O, i jedziemy sobie góra, dół. Jak uszkodzicie tą chrząstkę, też nic się nie stanie. Potem sobie ją wytrybujecie, ale lepiej to robić tak, żeby to już było za jednym razem zrobione. No to nie jest, ja sobie mogę natnę, bo i tak będę ją ściągał z kości, żeby mi po prostu nie upadła na ziemię. I cyk. Druga. No i robimy drugą łatę i tak samo. Szukamy kości biodrowej, jedziemy do schabu. On się wyróżnia, ma troszeczkę inną strukturę niż ten boczek. To sobie możemy wyrwać, żeby nam odsłoniło. Jeszcze, o, tutaj troszeczkę naciąłem schab. O, ale to nie szkodzi. Jedziemy wzdłuż. Chodzi mi o ten mięsień. To jest schab już. I dojeżdżamy do żebra. Pamiętajcie, od razu można te wszystkie łoje wycinać, żeby to potem mieć mniej roboty przy stole. I po tym pierwszym głównym żebrze sobie odcinam to mięso. Nacinam tak naprawdę, nie odcinam. I potem już w dół mi fajnie schodzi. Tak jak mówię, możecie to po prostu całkiem odciąć i sobie odciąć całe żeberka, jeśli chcecie sobie coś z nimi robić, piec.
czy cokolwiek innego. Ja nie będę robił żeberek, bo idą święta. Wrzucę sobie to do kiełbaski z dziczkiem. Oczywiście wcześniej będę musiał to też wytrybować. Tutaj w boczku nie ma żadnych gruczołów, ale jakaś przestrzelina, przekrwienia takie, to wszystko idzie do wyrzucenia, do utylizacji. Oczywiście warto po skurowaniu sobie umyć tuszę szlaufem, czy co tam macie pod ręką, jakimś prysznicem, bo później macie problem przy trybowaniu z nadmierną ilością sierści, która zostanie, a to jest uciążliwe. Mogę Wam zdradzić taki patent, że jak potem już macie na blacie mięso, to możecie sobie tą sierść ścinać, nie ścinać, tylko zbierać rolką do ubrań zwykłą. Bardzo fajnie zbiera. No i widać, tutaj jest przestrzelina, więc to wszystko, ja sobie to odetnę tutaj już. Słuchajcie, nie żałujcie nigdy, bo to jest ołów, nigdy nie wiadomo, czy ta kula się gdzieś nie rozsypała. To nie jest nic zdrowego, mamy zdrowe mięso, więc nie chcemy tego niweczyć tym ołowiem. Więc zawsze z marginesem sobie to wytnijcie i wyrzućcie, bo to nie jest nic dobrego dla naszego organizmu. Na razie wytnę sobie to z grubsza, a potem na stole jeszcze dokładnie wytrybuję. To się nie nadaje do jedzenia. Dobra. Teraz pokażę Wam schaby. Obrócę sobie tą tuszę. Te same kości biodrowe, od których szukaliśmy łaty. Pod nie wchodzimy i tutaj nóż nas sam poprowadzi. Jedziemy. Jak Wam się przyblokuje nóż, pokombinujcie z kątem. On prędzej czy później pójdzie. I musimy dojść do samego środka, do kręgosłupa. Super. I teraz wracamy z powrotem do tej kości. Tu musicie ją wymacać. Ona jest tu i tu już się zaczynają takie jakby krótkie żebra, nie wiem jak to się nazywa, ale tu jest ta ostatnia kość biodrowa i na tym pierwszym dolnym sobie otwieramy ten schab i jedziemy wzdłuż. I jak się tutaj zaczynają żebra, to już sprawa jest ułatwiona. Już po prostu po żebrach. Jak najwięcej mięsa chcemy, żeby zostało przy schabie, a nie przy szkielecie, bo potem sobie schab łatwiej wytrybować niż obierać szkielet. Otwieramy sobie i coraz głębiej do kręgosłupa aż. O. Dobra. Jak mamy już docięte do kręgosłupa, nie musimy do samego końca. Potem już to pójdzie grawitacyjnie. Tutaj najważniejsze jest, żeby napocząć. Sobie zaglądacie wtedy fajnie do samego środka i otwieracie i proszę. Tutaj jest taki wyrostek na kręgosłupie. Musicie za ten wyrostek wejść. I tam idzie druga linia cięcia. O, i się ładnie otwiera. Tutaj już możecie sobie normalnie, przejdę z drugiej strony, żebyście widzieli. Tu już macie kręgosłup, dalej nie pójdziecie. Obracacie nóż i otwieracie ten schab. I on Wam już pięknie odchodzi. To, co tu zostaje, no nie przejmujcie się, to nie jest schab. Zawsze trochę mięsa zostanie. O, tu jest nawet taki mięsień jeszcze jeden, ale schab tu się kończy. Widzicie, między tą taką to nawet nie jest błona, to jest mizdra też nie, ale to wszystko jest jadalne, ale to oddziela te mięśnie. I wzdłuż tego pięknie odchodzi nam, patrzcie, przepiękny kawałek mięsa. Steki, tatarek, polędwica Wellington, no rarytas, tak?
i dookoła sobie pracujecie. Tu już widzicie, jak ten mięsień idzie. Tu już nie ma większej filozofii. Co prawda to, co wam zostało na żebrach, możecie też zbierać, żeby to zostało razem z tym schabem, bo wy nie chcecie, żeby zostawało wam mięso na szkielecie, bo potem będzie czas na trybowanie. Im więcej zdejmiecie, tym lepiej. Tak naprawdę schab się kończy w tym miejscu, ale jako, że możemy wykorzystać sytuację, możemy pojechać i zdjąć jak najwięcej karkówki. Żeby to wszystko było w jednym fajnym kawałku. I tu już nie ma większej filozofii, bo tutaj widzicie, tu już karkówka jest poprzerastana, bardziej tłuste mięso z różnych mniejszych mięśni się składa. Więc po prostu jedziecie na czuja, tak jak wam kości pozwalają. Tylko nie jeździcie po kościach, tylko wzdłuż kości, którą wyczujecie nożem. Nie śpieszcie się na początku, z czasem sobie to wszystko wyczujecie. Jak się wam zatrzymuje nóż, to poprawcie obok kości. O. Można. Oto potem będzie dużo zabawy z tym szkieletem, żeby wszystkie to mięsko powycinać. Każdy, no może nie gram, ale ile tylko się da tak naprawdę. A resztę kości albo na zupkę i wtedy też to mięsko jakąś tam wartość dodaną stanowi przy tej kości w zupie. Albo dla piesków też zawsze się ucieszą, jeśli na tej kości będzie troszkę mięsa, a nie sama sucha kość. No ale wiadomo, jak najwięcej chcemy mimo wszystko uszczknąć dla siebie. Dobra, no i proszę, pokażę wam cały kawałek. Już to nie jest cały schab. Schab się kończy w tym miejscu, widzicie? Idzie tutaj i schab się kończy w tym miejscu. Czyli schab tak naprawdę to jest tylko to, a to całe to jest kark. Więc wygląda dużo większe niż jest, ale przy trybowaniu się okaże, że to wcale nie ma aż tak dużo tego mięsa z tego schabu. Oczywiście jest dużo, ale my w domu potrafimy, jak jest świeże, w jeden dzień zjeść taki schab. Ja sam wciągnę 3-4 takie steki na 2-3 palce, także uwielbiam. Dobra. Z drugiej strony robię to samo. Jadę od tej kości, ja już ją widzicie, no już na czuja, wiem gdzie to jest. Dojeżdżam do kręgosłupa. Sobie nacinam, bo tu trzyma takie ścięgno wzdłuż kręgosłupa, to żółte, co widzieliście. I obrócę jeszcze raz, żeby kamera miała jak nagrywać. Jak będziecie mieli jakieś pytania, pojawią się jakieś niedomówienia z mojej strony, to pytajcie, odpowiem. Albo zaprezentuję wam może w jakimś shorcie, żeby już osobnego filmu nie nagrywać, jak coś zrobić. I też wzdłuż tych takich małych żeberek. Tu. I jak dochodzicie do żeber, to sprawa się ułatwia, bo po prostu macie żebro, nóż i wszystko, co wzdłuż żeber tam wchodzi pod spód, to wchodzicie pod schab. Na pewno na początku, jak ktoś nigdy tego nie robił, to uszkodzi nie jeden schab, nie jedną szynkę, ale każdy się kiedyś uczył. Ja tak naprawdę robię to od dziecka, bo u mnie wszyscy w rodzinie polują. Więc mój staż, ja się śmieję zawsze, że trwał ponad 20 lat. Bo zacząłem polować dopiero po studiach. W sensie po studiach zrobiłem dopiero uprawnienia, a wcześniej tylko jeździłem jako pomoc. Ale to też jest polowanie, bo polowanie to tropienie, podchodzenie, nie tylko sam strzał. Tu już nie ma znaczenia, czy pojedziecie za głęboko, czy nie. Tu już schabu nie ma, nie? Tu już możecie przestać się cackać i po prostu próbować uszczknąć jak najwięcej. Dobra. Przesunę, żeby na ziemi nie leżało. I kończymy robotę.
Zawsze najwięcej problemu jest potem z... O, widzicie? To są gruczoły wszystko. To tego nie chcemy jeść. To od razu, jak widzicie, od razu wycinajcie, żeby potem wam gdzieś nie umknęło. Ja wam jeszcze pokażę, gdzie takie, bo to w podgardle dużo jest. To jest ten gruczoł, co na pół go przeciąłem. Tam jedną część wyciąłem, druga. Dużo jest zawsze w podgardlu tutaj. Na szyi gruczołów. W pachwinach. Tak samo. O, i tutaj jest taki... Kurczę, to... Nie wiem, co to dokładnie jest. To jest takie ścięgno jakby z tłuszczu. To musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto bardziej od strony anatomicznej zna. Ale to jest na pewno do wycięcia. Nie da rady tego wytopić. Kiedyś zrobiłem błąd, zmieliłem sobie mięsko razem z tym, bo mówię, trochę tłuszczego miałem za chude mięso. No nie, to wyjdą takie twarde kawałki. Niejadalna rzecz w zupełności. No podejrzewam, że to jest to jakieś ścięgno główne wzdłuż kręgosłupa idzie. U dzika tego nie ma. W każdym razie. Jednak tych dzików się trochę więcej robi. Też wam kiedyś pokażę na dziku. Teraz akurat mamy jelenia. Dobra. I kolejny fajny kawałek mięsa. Także kilogramy odchodzą od korpusu. I teraz będę ściągał, rozdzielał tylne udźce od całego korpusu. Tutaj mamy już fajnie naciętą, po tych jak wycinaliśmy schaby, po tej kości biodrowej mamy nacięcia. Ładnie sobie tutaj jeszcze upewnimy się, że wszystko jest do końca podocinane. I wchodzimy między kręg. Tutaj jest pierwszy, bo to tak, tu masz dziurę pierwszą międzykręgową. Tu jest krąg. I tu druga. Do prawej. Do lewej. I spadło. Będę musiał umyć. No i z tym będzie zabawa. Można też zrobić jeszcze jak wam wisi, tak zwane paluszkowanie, czyli wycinanie każdego żeberka z osobna. O, to jest mięsień międzyżebrowy. On pójdzie w moim przypadku do kiełbasy, bo to stanowi klej, żeby ta kiełbasa była taka bardziej związana, żeby się nie rozsypywała. Można to zrobić na haku, jak najbardziej. Jeśli to jest dzik, to ja zazwyczaj robię to na haku, bo mam po prostu wyżej. No ale przy jeleniu po prostu bolą mnie plecy, jak muszę się schylać, więc jak najszybciej chcę zrobić tutaj co mam do zrobienia i potem sobie na stole to kulturalnie robić. Dobra. Teraz szynki. Ja sobie przepnę, bo mam zamontowane. Wykorzystamy tutaj też grawitację. Mam zamontowane teraz za oba badyle. Ja sobie przepnę za jeden hak, żeby mi się otworzyła ta miednica i wtedy bez problemu sobie wszystko rozetnę. Więc dajcie mi chwilę, idę po hak. Dobra. Szukamy miednicy. Zaczynamy. Centralnie pomiędzy. I chcemy, żeby nam się fajnie otworzył. Dojechaliśmy. Jest miednica. I tutaj po miednicy otwieramy sobie tą... O, tutaj jest kość. Ja sobie zacznę po kolei. Objeżdżamy sobie tą kość dookoła, bo ona nie idzie równo. Tu ma taki wyrostek. O, trzeba za nią wjechać. I wchodzimy jak najgłębiej. I tutaj jak dojdziecie, to macie taką lukę. Więc nie idźcie, zgubne to jest, że możecie iść cały czas po kości, bo ona ma dziurę w środku. Więc tutaj też możecie sobie wbić i to mięsko też od razu wyciąć, żeby zostało przy tym naszym udźcu. Tak samo tutaj i tutaj. Tutaj trzeba
krótsze ruchy, bo ta kość nie jest prosta, tylko jest pofalowana i nie chcemy, żeby nam jakiś ubytek został i potem znowu więcej jest wycinania z miednicy. I tutaj mamy kość, staw tak naprawdę, który trzyma to wszystko. Wchodzimy, tutaj już ładnie mi się nacięło, idealnie trafiłem. I wszystko dookoła też możemy sobie... O i tak naprawdę w tym momencie nie trzyma już żaden staw, tak jak przy łopatce nie mieliśmy nic, tu mamy jedną kulkę, no i teraz tylko mięsko. I tak samo tutaj jest miednica, tu idzie kość, możemy sobie zacząć od stawu i po tej kości na początku płytkimi ruchami, bo tu można za bardzo wejść i wtedy uszkadzamy szynkę już, a to tak to głęboko przy samej kości i też dochodzimy do końca miednicy i ona też ma z tej strony taki wyrostek. Też nie kończy się gładko. I tutaj wchodzimy pod spód. Cały czas szukamy tej kości, żeby jak najwięcej nam zostało. Oszczędzamy sobie pracy na później i mamy też więcej jakościowego mięsa. O. I tutaj już grawitacja. Widzicie? Ja już tutaj prawie nic nie będę robił. Ja sobie troszeczkę chyba to opuszczę, żeby mi to nie rąbło. Przejdę sobie, przepraszam. I tylko podcinamy to, co nam jakoś mocniej trzyma. Przyklejamy ładnie do miednicy jest. I tu tą kość dookoła obrabiamy. I proszę. Pierwsze gotowe. Bardzo łatwo poszło. Z pierwszym jest zawsze łatwiej, no bo mamy jednak tą grawitację. I tu robimy to samo, tylko że drugą ręką fajnie, jakbyśmy sobie cały czas tą miednicę odciągali. Wtedy wszystko jest bardziej widoczne, ale możecie sobie spoglądać, jak to zrobiliście z drugiej strony. Więc są i utrudnienia, i ułatwienia. Jak macie pieski, którym chcecie zostawić więcej mięsa, nie musicie się z tym aż tak cackać, żeby tak równo to robić. Jeśli możecie sobie na to pozwolić, żeby one też miały więcej troszeczkę. No ale umówmy się, z całego jelenia będzie tyle tych kości i mięska na tej kości, że nawet jak się będziecie najlepiej na świecie starać, to i tak im sporo, naprawdę sporo tego zostanie. Albo na zupę oczywiście. To dla człowieka jak najbardziej też cenne źródło choćby kolagenu, jak sobie te kości przerąbiecie. Ja tutaj trochę sobie pozwolę przyspieszyć tempa, bo już tam wam pokazywałem przy tamtej. O. Cała miednica wycięta. Troszkę mięska zostało, można się pobawić tutaj. Jak macie dół miednicy, tak? Czyli to wisiało w ten sposób. Tu macie to mięso, gdzie odcinaliśmy schaby. Wchodziliśmy po tej kości biodrowej, o tej kości mówiłem. Tu już mogę sobie wyrwać to. O. To jest też bardzo fajne mięso. Jak najbardziej takie skrawki, czy do mielenia, jak sobie zostawiacie, żeby w domu mieć fajne mięsko do czegokolwiek, czy spaghetti, czy coś. Ja też robię z tego mięsa. Tak naprawdę wołowiny w ogóle nie kupuję. Dobra. Teraz zostało nam jedynie odcięcie tej niejadalnej części. Położę sobie to na ziemię. Tu sobie odjadę. Sam sobie taki uchwyt wyspawałem. Bałem się, że mi kiedyś spadnie coś na głowę, do tej pory się trzyma. Jest git. Jestem dumny z siebie. Dobra.
Tutaj odcinamy. Tutaj ja trochę inaczej skóruję bielę, bo ścinam sobie to na początku, żeby potem było mi łatwiej, żeby mi nie brudziło już tuszy tą sierścią. No ale to skórował sobie dziadek. Każdy ma swoje metody. I już wam mówię, co robię. Tu jest kolejny staw, tak? Obcinamy go dookoła. Da się najlepiej, jak nie ma w tym miejscu skóry, bo na skórze się najbardziej tępi nóż. Zresztą też nie używamy tego samego noża do skórowania, co do potem rozbierania, do trybowania. W ogóle już inne noże mam, ale staram się pokazać też takim nożem, bo mam różne noże, ale to jest nóż, do którego wszyscy na pewno macie dostęp tani, każdy sobie może na niego pozwolić. I da się też, nie potrzeba nie wiadomo jakiego sprzętu, nie potrzeba pił żadnych, czy to ręcznych, czy elektrycznych, czy niektórzy jakimiś spalinowymi, czy specjalnymi. No i w tym momencie staw już puścił. Tylko pozostałości jakichś ścięgienek. Jedno. Muszę się niestety tej skóry pozbyć tym samym nożem. Ale zaraz nie będę już nim nic robił, bo i tak już jest wszystko rozebrane na trybowanie. Tak jak mówię, już inny nóż będę miał. Otwieramy sobie tutaj. Zacznijcie od tej strony. Przytnijcie to ścięgno, to i tak nie ma nic jadalnego. Tutaj nie ma grama mięsa, tylko 3 ścięgna, jedno obok drugiego. Dzięki którym jelenie mogą tak fruwać, jak się odbiją. Potrafią potężne skoki wykonywać. Dlatego mają bardzo mocne te ścięgna. Przez co te ścięgna są po prostu twarde, niejadalne. W żaden sposób, nawet jak je zmielicie i będziecie chcieli to usmażyć, to i tak je wyczujecie. Przekonałem się na własnej skórze. Także polecam to wszystko dokładnie przy jeleniu wycinać. No i w drugą stronę. Nawet nie trzeba za bardzo siły używać. I to wszystko ładnie nam, co tu się zaczepiło. O, odchodzi. No i słuchajcie, mamy rozebranego jelenia w całości. Jedyne co mi zostało, no to teraz trybowanie mięska z każdej jednej kosteczki. Jeśli chcecie zobaczyć odcinek, bo ten by był za długi, jakbym wszystko zrobił w jednym. Chcecie zobaczyć odcinek, jak trybuję zwierzynę po mojemu. Oczywiście nie jestem jakimś rzeźnikiem z wykształcenia. Po prostu tak jak mnie to nauczyła tak naprawdę moja rodzina i trochę ja sam. Bo każdy z nas robi trochę inaczej, każdy się uczy i swoje metody wypracowuje. Ja wam pokazałem, jak ja to robię. Jak chcecie zobaczyć, jak trybuję, to napiszcie w komentarzu, to wtedy taki odcinek dla was nagram. Do zobaczenia, Dashbur.